Słoneczko, lekki wiaterek. Idealne warunki do rozmowy o czymś, z czym wkrótce będziemy musieli się zmierzyć. Występuje, gdy dojdzie do połączenia mgły oraz gazowych produktów spalania. Wtedy w powietrzu zalega wszystko, co wyszło z komina lub rury wydechowej. Smog, bo o nim tu mowa, to zanieczyszczenie powietrza, w wyniku którego w Polsce umiera ponad 47 000 ludzi rocznie. Tak jakby zniknęło z mapy Radomsko lub Kołobrzeg. Nie odbiegamy jednak znacząco od innych europejskich państw. W Wielkiej Brytanii w wyniku smogu umiera około 40 000 ludzi rocznie. Po spaleniu 1 tony węgla typu orzech emitujemy do atmosfery m.in. 14 kg tlenków siarki, 2,1 kg tlenków azotu, 50 kg tlenku węgla i 10 kg pyłów. Pyły, w zależności od rozmiarów ziaren, klasyfikujemy na takie, które nie przekraczają 10 mikronów, PM10 oraz takie, które nie przekraczają 2,5 mikrona, PM2,5 i najgorsze te nie przekraczające 1 mikrona. Ekspozycja na pyły zawieszone zwiększa prawdopodobieństwo przedwczesnych urodzeń i zmniejsza wagę noworodków. Zwiększa ryzyko występowania astmy i infekcji dróg oddechowych. Obniża iloraz inteligencji nawet o 4 punkty. Nasila zachowania depresyjne. Pogarsza pamięć i orientację przestrzenną. Może mieć bezpośredni wpływ na rozwój chorób Alzheimera i Parkinsona. Naukowcy zestawili liczbę wykonanych podań podczas 2956 spotkań w niemieckiej Bundeslidze na 32 stadionach z pomiarami jakości powietrza. Efekt? Wydajność zawodowych graczy spadała nawet gdy stężenie pyłów nie przekraczało 20 mikrogramów na metr sześcienny. Gdy stężenie pyłów PM10 przekraczało dopuszczalną unijną normę do 50 mikrogramów na metr sześcienny, wydajność piłkarzy spadała nawet o 16%. Nie zlikwidujemy problemu smogu z dnia na dzień. Ograniczmy jednak wychodzenie z domu, gdy stężenie pyłu zawieszonego przekracza dozwolone normy. Ma to olbrzymie znaczenie, zwłaszcza gdy uprawiamy sport na tzw. świeżym powietrzu. W czasie aktywności zwiększamy ilość powietrza, które przechodzi przez nasze płuca nawet 20 razy, porównując z osobą w spoczynku. Zatem, czy biegać, gdy na zewnątrz jest smog? Może warto poczekać, aż natężenie pyłów zawieszonych nieco spadnie. Skąd brać informacje o lokalnym stężeniu? Tak się składa, że mieszkam obok fajnego stadionu lekkoatletycznego, no i powiedzmy biegałem sobie tutaj często. Jak się zaczął sezon grzewczy, zauważyłem, że po prostu ubranie śmierdzi dymem. Wiadomo, że jeżeli mamy sąsiada, który pali czymś niefajnym, to lokalnie będziemy mieli trudne warunki. Bardzo mały margines, wydaje mi się, jakieś palenie śmieci. Myślę, że dzisiaj to jest rzeczywiście, to się rzadko zdarza, ale problemem są po prostu niskiej jakości materiały takie opałowe, typu flot czy muł. Hal jest systemem, który ma mierzyć jakość powietrza, którym oddychamy. Zasysa tutaj tą czerpnią powietrza powietrze z zanieczyszczeniem i dołem jest to powietrze, jakby to powiedzieć, uwalniane. Oprócz tego jest tutaj zamontowany czujnik temperatury i wilgotności. Czujnik co sekundę wysyła kolejny pomiar. Ja to uśredniam i przesyłam co 15 minut kolejną jakby uśrednioną wartość na serwer, a oprócz tego na wyświetlaczu jest wyświetlana wartość tak zwana średnia krocząca, to znaczy ona jest aktualizowana co sekundę, ale to jest zawsze jakby historia 15 minut wstecz. Widać, że chwilowe takie nawet bardzo mocne przekroczenie nie powoduje od razu gwałtownej reakcji. Taka zapałka, którą gdzieś tam ktoś zapali, to nie może wywołać alarmu
smogowego. Każdy pewnie z nas bawił się laserem, jakimś wskaźnikiem laserowym. Jak to w ciemnym pokoju, powiedzmy, tak sobie pobłądzimy tym wskaźnikiem, to będziemy widzieli takie błyski. Światło laserowe oświetla strumień powietrza, który tam jest jakąś pompą czy wentylatorem, powiedzmy, przepychany. Jest to jakiś stały strumień, powiedzmy, powietrza o stałej prędkości i określonej, powiedzmy, średnicy. No i mamy element pomiarowy, który po prostu zlicza te błyski. I tak to działa. Architektura tego systemu jest taka dość otwarta. Tam mam dużo takich, jakby to powiedzieć, przewidzianych portów, nazwijmy to, do podłączenia kolejnych czujników. Także będę się starał tam rozwijać trochę ten produkt, żeby to tak nie stało w miejscu. Droga z przysłowiowego garażu konstruktora do konsumenta bywa długa, trudna, wyboista i kręta. W przebyciu takiej drogi mogą pomóc parki technologiczne, takie jak ten. Andrzej Michnik pojawił się u nas z gotowym urządzeniem, gotowym prototypem. To urządzenie wyglądało jak puszka, duża puszka albo pudełko po butach. Samo urządzenie to jest trochę za mało obecnie na rynku. My potrzebujemy czegoś więcej, jeśli chcemy to urządzenie sprzedać. Potrzebowaliśmy obsługi, potrzebowaliśmy strony internetowej i pomysłu na to, jak to urządzenie produkować tak, by było konkurencyjne na rynku. Już w tej chwili pracujemy nad tym, żeby wyniki, które przekazują Nohale poprzez stronę internetową, trafiały także na aplikację do telefonu. Z panem Michnikiem udało nam się spotkać w połowie drogi. To znaczy, myśmy mieli swoje oczekiwania, on miał swoje, spotkaliśmy się w danym punkcie i generalnie obydwie strony widzą w tym interes, widzą w tym biznes i są zadowolone z tego projektu. Jest to na pewno nowa droga, ale nie jedyna. My staramy się dywersyfikować jednak swoje przychody, działać zarówno w obszarze inkubatora. Mamy sprzedaż terenów inwestycyjnych i to jest niewątpliwie dla nas przychodowy interes. Mamy szkolenia, które gdzieś zaczynamy tutaj powoli wprowadzać na terenie inkubatora. Czwartą ścieżką właśnie to będzie ta innowacyjność, a w tym przypadku właśnie pan Andrzej Michnik z Nohalem. Rybnik to miasto o rozległej jednorodzinnej zabudowie i tradycjach górniczych. Jest w pierwszej niechlubnej dziesiątce miast o największym stężeniu pyłów zawieszonych. To tutaj w styczniu zamknięto szkoły, bo w porannych godzinach rejestrowano ponad 1000 mikrogramów na metr sześcienny pyłów PM10. To właśnie w Rybniku powstał czujnik Nohal. 50 km dalej i kilka miesięcy później w Piekarach Śląskich rozpoczęto testy całego systemu. W tej chwili pracuje 10 czujników w całym mieście, które obsługują wszystkie dzielnice miasta, no i pozwalają nam na w miarę dokładne kontrolowanie tego, jaka jest jakość powietrza w mieście. Nohal oczywiście pokazuje w miejscu lokalizacji, wyświetla na wyświetlaczu, każdy, kto przechodzi, może sprawdzić, ale tak naprawdę to na stronie internetowej można zweryfikować, czy teraz jest dobry moment, żeby wyjść, czy żeby zostać w domu. Różnica między dwoma stacjami kontroli potrafi być diametralna. W jednej wykazywać bardzo złą jakość powietrza, a w drugiej doskonałą. Jeśli ktoś planuje trening, warto przed tym, zanim się człowiek zdecyduje iść pobiegać, ja biegam, więc wiem, o czym mówię, sprawdzić sobie jakość powietrza i dostosować godziny treningów do tego, co się dzieje. Widać bardzo wyraźnie po tych kilku miesiącach, w jakich godzinach ludzie dokładają do pieca i kiedy jest najgorzej. Więc planując trening dla własnego zdrowia i samopoczucia, lepiej po prostu wstrzelić się w inne godziny. Tam są gromadzone dane statystyczne, czyli można zobaczyć, jak to wygląda w skali całego dnia, całego tygodnia, całego miesiąca, kwartału, a w przyszłości roku. Im gęstsza sieć czujników, tym te dane są bardziej prawdziwe i one wskazują, na czym tak naprawdę stoimy. Ja myślę, że te 10 to jest początek i na pewno będzie ich więcej w mieście. Moje pierwsze zetknięcie z tym systemem było w moim własnym gabinecie, gdzie po włączeniu Nohala okazało się, że mam 260, gdy norma wynosi 50 stężenia pyłu. Tego się nie czuje, tego się nie widzi. Taka świadomość, że coś może być nie tak, też powoduje, że można temu przeciwdziałać. Z jednej strony edukować, żeby palić w inny sposób i mniej zagrażać, a z drugiej strony, żeby stosować jakikolwiek system, na przykład filtracji w domu. Od momentu, kiedy mamy Nohala w mieście, u mnie w domu cały czas pracuje filtr powietrza, który sprowadza te zanieczyszczenie wewnątrz w mieszkaniu do poziomu bezpiecznego dla dzieciaków.
Do walki o czyste powietrze potrzebne są dwie rzeczy: narzędzia i świadomość problemu. Przy jednym i przy drugim mogą pomóc lokalne czujniki jakości powietrza. Takie czujniki powinny być w każdym możliwym miejscu, gdzie odpoczywamy, gdzie relaksujemy się na tak zwanym świeżym powietrzu. Na naszej alchemicznej mapie zaznaczamy Rybnik i Piekary Śląskie. Życzę sobie i Wam, żeby nie było takiego myślenia, że największy problem z zanieczyszczeniem powietrza mają te miasta, w których jest stacja pomiarowa. A tymczasem dbajcie o zdrowie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i koniecznie oglądajcie kolejny odcinek Alchemii 2.0.